the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. Witajcie, ja jestem Akantor, a wy oglądacie pierwszy odcinek z mojej serii singla Amnezja, mroczny obłęd. To jest horror. Dokładnie nie wiem, o co w tym chodzi, nie widziałem ani gameplay, ani żadnych screenów. Pierwszy raz zagram w jakąkolwiek część. Zapraszam. Gra jest całkiem po angielsku z dubbingiem i napisami, więc nie będę dokładnie rozumiał. Jak przeczytacie, to sami będziecie rozumieć. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. To początek. Z tego co widać, to nasz bohater się nazywa Daniel. Już mogę sterować. Zobaczymy. Tak, dokładnie. No to jest. Okej, widzę info. O, z tego co będzie wiadomo, to będzie można podpalać sobie różne tutaj świece. Okej, ruszamy. Hi, my name is Thomas Grip, and I'm one of the co-founders of Frictional Games. I worked with engine code, gameplay code, design, and many other things for Amnesia. In my commentaries, I will mainly focus on the design behind the different parts of the game. I hope you'll enjoy them. Okej. Gościu coś mówił o jakichś kodach do gier i pomoże nam dołączyć do tego, czy coś w tym stylu. To jest kolejne. Nie wiem, o co w tym dokładnie chodzi. The name of this level is Rainy Hall, and it's supposed to be a combination of atmosphere setter and tutorial for the player. We wanted the player to start the game in a slow way so they could settle in and get used to how the game works. Amnesia is not a game with constant action happening all the time, and we wanted to have a constrained map where the player gets used to this. The only thing you need to do is to follow the track and get to the end of the level. Also, following tracks is something that becomes very useful in later levels, so we try to teach players this from the start. Okej. Gościu coś mówił, że tu jest Rainy Hell, tak się nazywa początkowy poziom tej gry. I dokładnie nie zrozumiałem, co on mówi, że on będzie nam próbował wytłumaczyć, o co w tej grze chodzi. Nie rozumiem sam nawet. Okej, widać, że naszym z bohaterem nie dzieje się zbyt dobrze. Kurde. Już się robi mroczny, no. Okej. Dzięki za info. Trendek box. To chyba coś do zapalania czegoś. Kolejne. O, mogę wziąć... A nie mogę. Mogę to zniszczyć? Chyba nie mogę.
Ja z tego nie wyjmę. Jaki bug. O, mogę wziąć krzesło. Tej butelki chyba się nie dało zniszczyć. Ważne. Jest piec. Dokładnie nie wiem co tu jest. Gdzie ja jestem? W zamku. To wygląda prędzej jak na 100% zamek to jest. O, dużo tego pudełka do zapalania. To się otwiera manualnie, spoko, dzięki. Mogę szybciej? Nie za bardzo. Chociaż? Trochę szybciej mogę. Co to jest? Co to są za głosy? Piernicze. Nigdy nie grałem w takie typu horrory. Coś typu właśnie Amnezja. Co to było? Coś typu Amnezja, Outlast. Najczęściej to grałem w Fira, 1, 2 i 3. Bawiłem się świetnie. 1 jest... Fir 1 to jest połączeniem takim właśnie horror a akcja. 2 to już tak bardziej już pod akcję. Nie, bardziej tak pod horrory już niż akcję. A w trójce to już dosłownie akcja, już 100% akcji, prawie 0 strachu. Czyli mogę najbardziej powiedzieć, że najlepiej bawiłem się w 1 i 2. To są dla mnie dwie Okej. Trochę się przestraszyłem, żeby nie kłamać. Okej. Mamy tu jakąś... Nie mamy. Follow and to... Okej. Dokładnie nie zrozumiałem, co to miało znaczyć, ale spoko. Okej. Są jakieś kolejne drzwi. Okej, przeszliśmy do kolejnego miejsca. Do kolejnego pomieszczenia. Klimat jak na razie zero reakcji, jak na mnie. O, kolejny tutaj. This is one of the first level that we created for the game, and it was initially part of the archives level, which we will reach in a bit. Amnesia started out with a pretty different design, and when we redesigned it, the maps did not fit. This caused us to split them up and scatter them out. So in the first design, after this corridor, the archives level was supposed to follow, and the room lying there now was built much later. In fact, the first designs did not have Daniel waking up with an amnesia at all, and it was actually added later on. In the first story draft, Daniel still had hidden memories, but he was unaware of this at the start of the story. However, as we redesigned things, we found the waking up with amnesia thingy, although a bit cliché, much more fitting. Okej. Z tego co to zrozumiałem, to gościu mówi, że to jest pierwszy poziom już, czyli prolog już mamy za sobą. I coś o Danielu, który coś pamięta z tego wypadku i dokładnie nie wiem o co chodziło. Jakaś książka, mogę sobie ją zobaczyć z bliska, jakaś książka, nie wiem. Kurde, tego to się nie spodziewałem, to naprawdę się przestraszyłem. Okej. Jakieś pudełka. O, mogę rzucać. Lewym podnoszę, a prawym rzucam, jeśli przytrzymam właśnie lewy. Co się dzieje? Nie rozumiem tego. Okej. Zaczynam się naprawdę
poważnie zastanawiać. Kurde. Klimat jest naprawdę. Latarnia. Tab. Aha, latarnia, spoko. Z tego co wiem, to nam się kończy w jakimś tam momencie. Almansta Planet. Instruction. Nie wiem jak to się czyta. Hi there, my name is Luis Rodero. I'm mostly the tool programmer, level scripter at times, and perhaps the main reason why the rest of the core team at Fictional Games is pretty much forced to speak English at our internal meeting, as I am the only non-Swede here. Now, what a Spaniard is doing with a bunch of Swedish guys is a whole different story we won't be discussing today. By the way, I will be talking mostly about tools and scripting. Hope you like it. Okej. Gościu nam się przedstawił i dokładnie już nie zrozumiałem o co chodziło. The editors themselves went through a lot of design changes during the development. Not that many in visual appeal as in internal stuff, like data structures and handling. This happened mostly because at the beginning we only knew the basic stuff that needed to be in them, and as they grew in features and functionality, they started to kind of fall apart, mostly due to my big lack of previous experience in projects like this. Right now, aloud, what the hell still sounds in my head when I look at some parts of the code, but I am still proud of them. They can also get a bit buggy at times, but hopefully this won't happen again in the future. And I already got some nice ideas for the next iteration of the tools. Tu kompletnie już nic nie zrozumiałem. Latarnię sobie wziąć. Okej. Fajnie, że tu jest taka opcja, że manualnie się otwiera. Jak w Oculusie. To włączę, bo... Wow. Naprawdę klimat jest... tak jak się spodziewałem. To... zniszczyć, bo to jest... Chyba zniszczenie to... Chyba zniszczenie tego to nie ma sensu. O! Kolejny. To mogę otwierać. Skrzynie też nam nic nie dają. Okej. To idziemy dalej. Hello everyone, my name is Mikael and I'm the writer for Amnesia, The Dark Descent. Aha, to goście powiedział, przedstawił się i powiedział co to za gra. I think we can all feel the story kick-starting as we finish the letter from Daniel. The game itself is just filled with confusion, and I think we're really doing... Kompletnie nie zrozumiałem nawet przedstawienia, ale dobra. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Okej, nasza już to już naprawdę jest jakieś dziwne. Dostaliśmy wiadomość od
niby naszego przyjaciela, w którym mamy zabić jakiegoś Aleksandra. Dokładnie nie rozumiem. I nie tylko mamy go zabić, ale i jakieś duchy podążają za nami i coś tam, że nigdy mam się nie odwracać. Coś w tym guście, jak... Coś w tym guście, ale dokładnie nie zrozumiałem, o co chodziło. Dobra, to poruszamy się już do następnego już chyba pokoju, albo już tutaj chaptera. Coś ci chciałem dodać. Nie będę odtwarzał tych już tych wiadomości od tych twórców tej gry, bo to nie ma sensu. Ja kompletnie i tak nic z nich prawie nie rozumiem. A wy tym bardziej będziecie się nudzić, kiedy będę coś takiego włączał. Po prostu możecie sobie sami zagrać w tą grę i sami sobie posłuchać. Ja mam tą grę ze względu na to, że od wtorku, od chyba 15 czy 19, nie wiem dokładnie, Amnezja, Mroczny Obłęd do... Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Okej. Dowiedzieliśmy się coś o Aleksandrze, ale dokładnie nie zrozumiałem co. Co jeszcze chciałem... Aha. Ja tą grę mam ze względu na to, że od wtorku, nie wiem dokładnie od której godziny, do środy, do 19, ta gra była... What the hell? Dlaczego te drzwi się Okej, nieważne. Ta gra była za darmo do 19, do środy. Ja to teraz nagrywam w czwartek. Jest w okolicy chyba, nie wiem, po południu już. Bo ja na pewno nie będę tego nagrywał w nocy. Nie mam jaj do tego. Jakby to inni by... Laboratory powiedzieli. No więc, no... Ja tą grę ogólnie mam z reaction. Ale... no... Jakby to powiedzieć... No sobie już wziąłem tą grę, bo... Jak było za darmo, to dlaczego bym miał nie wziąć? Okej, to się już zamknę. Aha. O to w tym chodzi, spoko. To lecimy dalej. What is this place? On tu mówi? Easy Daniel.
sobie. Gdziekolwiek w ogóle jesteś. Nie chcę żadnych kłopotów. Naprawdę. Ja jestem tutaj tylko przypadkiem. There should be more coop rats. Let me see. And one part aquafortis. Okej, tu kolejny jakiś wspomniany dialog. Kolejny page do nas pewnie. Zobaczmy sobie w takim razie. A, tu już bez dialogu. No możecie sobie zatrzymać, jak będziecie chcieli. Okej. Okej, tu nic nie ma. Jesteśmy w stanie się tam przenieść, czy nie? Kolejny page. Również bez dialogu. O proszę. Nie spodziewałem się. Dobra, to jak tutaj, jak będziecie chcieli, to sobie zatrzymajcie, sobie przeczytajcie. Ja to lepiej zapalę. Nie wiem, czy tu coś muszę zrobić, żeby to się zawaliło. Książka to chyba nic nie skóra. Ale tu się właśnie zastanawiałem do tego, bo tu... Nie, chyba tak to tego nie zrobię. Ale może ze względu na na ciężkość to może się załamać w końcu, ale... Nie jestem pewien. Nie. I się wróćmy. Okej. Nie wiem dlaczego, ale mam cały czas wrażenie, jakby coś za mną było, ale nikogo nie widzę. The flicker of the bluish light. Czy mogę? A, dobra. Chcę sobie to wszystko oglądać. Czyli tak zwana eksploracja. Uwielbiam eksplorację w takich grach. O, coś jeszcze tutaj. Okej. Coś o miłości. Komforcie i powrocie. Nie rozumiem dokładnie. Okej. To jeszcze raz. Mogę cały czas to odczytywać. Okej. Chyba już nie znajdziemy w tym momencie. Kucać mogę? Mogę. Okej.
Lepiej się wrócę szybko na górę. Może tam się coś odblokowało. Kurde, za każdym razem jak coś syczy, jak jakieś głosy są dziwne, to zawsze mam wrażenie, że coś za mną jest. Ale klimat na samym początku nie w ogóle mnie nie dziwił. A teraz, jak już zauważam, że już jestem na samym początku gry, już jestem w pierwszym chapterze, to już widać, że klimat musi być zajebisty. I tak uważam. Co to było? Ja się wystraszyłem. Jak się wystraszyłem centralnie. Zamyśliłem się i... Może wy tego nie odczuwacie, ale ja tak. Może graliście w Amnezję, a może nie. To jest moja pierwsza gra w Amnezję. Więc... Chyba stąd? Z którego my przeszliśmy? Bo nie mam już... Nie pojęcia, chyba stąd. Tak, dokładnie. Stąd, ale tam są kolejne drzwi. Tam dalej się odblokowało? Nie, nadal jest zalepione czymś. Jakimiś śluzami, czy jakąś gumą. Nie wiem jak to opisać. Tu też. Okej. A czy bym mógł to podpalić? Chyba nie. Zobaczymy. Nie mogę. Okej, to ruszamy do tamtych drzwi. Kolejnych, tam gdzie dobiegały te głosy tej kobiety. Wołającą. A tutaj co może być? No tak, to są tylko zabarykadowane drzwi. Okej, to wchodzimy. Może być ciekawa ta gra. Ale jeszcze będę musiał się tylko kompletnie zastanowić, czy będę na pewno nagrywał pełną serię tej gry. O, to jest jakieś inne pomieszczenie. Łamane drzwi z zawiasów. Dobra, lepiej tu wejdę. Kolejny page, ale to zaraz go wezmę, tylko tutaj zobaczę. Nic nie ma. Też nic. Coś tutaj może się kryć? Gdzieś tutaj nie. To weźmiemy page'a. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okej. Jakiś początek, jakiś niby mini historyjki tego pisarza. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodziło. Jakby to... Aha, w ten sposób. Jeszcze mam trochę tej mocy, to można ująć. No i patrzcie, kolejny łatwopalny przedmiot. Jak to można było to poznać? Coś na dalej nie. Może ja to włączę już. A tu już
kamienia czy jakiegoś kryształu nie było. Tu. Długi, ciemny korytarz, nie podoba mi się to. Zamknę drzwi, bo naprawdę. Aż mi odbiera mowę. Tak się boję. Nie jestem jakimś miłośnikiem horrorów, ale Fear to całkowicie co innego. A Amnezja też. Przysięgam, ja nigdy nie grałem w takiej gry. Tylko widziałem jakiś tam gameplay jakiegoś Outlasta. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okej, to kolejna część jakiejś tam historii. Dobra, to myślę, że na tym sobie skończymy. Przed nami mroczne drzwi i mroczny, ciemny, bardzo długi, no chociaż nie długi. Długi, ciemny korytarz. Ciemny w dodatku. Lepiej ochłońcie. A przypadkiem ja muszę ochłonąć po tym wszystkim. Tak więc dzięki wszystkim za obejrzenie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i komentujcie, czy się baliście, czy nie, bo ja cholernie się bałem. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.